Cześć, ja jestem Rita i witam Was w moim magicznym zakątku tworzenia słodkości. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić pyszny torcik Ferrero Rocher. Tort składa się z kakaowo-orzechowego biszkoptu, kremu z mlecznej czekolady z dodatkiem wafelków czekoladowych i orzechów laskowych. Pokryty maślaną masą czekoladową, udekorowany truflami Ferrero Rocher i pokruszonymi wafelkami czekoladowo-orzechowymi. Zanim zaczniemy, chciałabym zaznaczyć, że lajki, udostępnienia filmiku i subskrypcja mojego kanału bardzo mnie ucieszą. Tak więc, kochani, wiecie co robić. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link do bloga podaję na dole pod filmikiem. Krok pierwszy. Przygotowanie kremu. Do rondelka przekładamy 200 g czekolady deserowej. Wlewamy 270 ml śmietanki kremówki 36%. Dodajemy 70 g masła i wszystko razem mieszamy, podgrzewając na średnim ogniu. Gdy składniki się połączą, odstawiamy do wystudzenia, a następnie wstawiamy do lodówki na 4 godziny. Krok drugi. Biszkopt. Do misy miksera wlewamy 6 białek, dodajemy szczyptę soli i gdy białka dobrze się wspienią, wsypujemy stopniowo 120 g cukru. Najlepiej, żeby to był drobny cukier, taki do wypieków. Ubijamy białka na średnich obrotach miksera 10-13 minut, aż piana będzie sztywna i lśniąca. Dodajemy 6 żółtek, tak stopniowo po jednym i miksujemy krótko, tylko do połączenia się składników. Wsypujemy 60 g mąki pszennej i delikatnie mieszamy szpatułką. Wsypujemy 50 g skrobi ziemniaczanej. Mieszamy. Dodajemy 1 płaską łyżeczkę proszku do pieczenia, 20 g kakao. Mieszamy. Wsypujemy 60 g zmielonych orzechów laskowych. Dokładnie, lecz delikatnie mieszamy. I przelewamy ciasto do tortownicy lub rantu o średnicy 22 cm. Parę razy lekko stukamy foremką, aby pozbyć się ukrytych pęcherzyków powietrza. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w funkcji góra-dół w 180 stopniach Celsjusza przez około 45 minut do tak zwanego suchego patyczka. Upieczony biszkopt wyciągamy od razu z piekarnika i pozostawiamy do całkowitego wystudzenia. Biszkopt dzielimy na 3 blaty. Jeżeli wyjdzie Wam z górką, można odciąć górę lub ten blat z górką dać na sam dół tortu. Krok trzeci. Poncz. 1 torebkę czarnej herbaty zalewamy wrzątkiem, tak pół szklanki. Dodajemy pół łyżeczki cukru, mieszamy i odstawiamy do wystudzenia. Krok czwarty. Krem. 70 g orzechów laskowych podgrzewamy na patelni. Gdy zauważymy, że skórka zaczyna się oddzielać od orzechów, ściągamy z kuchenki. Widzicie, skórka łatwo odchodzi.
Pocierając orzechy o siebie, bardzo łatwo pozbędziemy się skórki. Siekamy orzechy nożem. Jeden wafelek w czekoladzie, tak około 50 gramów, również siekamy. Nasz krem, który wcześniej chłodziliśmy przez 4 godziny w lodówce, miksujemy. Gdy powiększy swoją objętość i zrobi się jaśniejszy, wsypujemy do niego posiekane orzechy laskowe, i wafelek posiekany. Mieszamy. Krok 5. Składanie tortu. Na podkładkę do tortów dajemy troszkę kremu. Zabezpieczy nam on zsuwanie się tortu z podkładki. I kładziemy jeden blat biszkoptu. Pod biszkopt wsuwamy papier do pieczenia, żeby zabezpieczyć podkładkę i talerz obrotowy przed zabrudzeniem. Nakładamy rant lub opaskę tortownicy, w zależności w czym piekliście. Tort można składać też bez rantu, ale jest ryzyko, że wyjdzie krzywy. Nasączamy ostudzonym ponczem. Wykładamy połowę kremu i wyrównujemy. Kładziemy drugi blat i również nasączamy go ponczem. Następnie wykładamy resztę kremu, wyrównujemy, kładziemy trzeci blat i nasączamy ponczem. Wstawiamy do lodówki na czas przygotowania reszty składników. Krok 6. Masa do obłożenia tortu. 80 g miękkiego masła ucieramy na puszysto, aż zrobi się bardzo jasne. Dodajemy 3 kopiaste łyżki kremu czekoladowego typu Nutella i miksujemy do połączenia się składników. Torcik smarujemy masą maślaną. Nie musi być równiutko i dokładnie, bo i tak będzie miał on dekorację z wafelków i nic nie będzie widać. Około 100 g wafelków w czekoladzie rozdrabniamy za pomocą noża. Ja mam tutaj o takie wafelki z serenata z orzechami. Posiekane wafelki przyklejamy na boki tortu. Na górę kładziemy trufle Ferrero Rocher i posypujemy na środku tortu resztą posiekanych wafelków. Ja dałam jeszcze taką gotową ze sklepu polewę czekoladowo-ciasteczkową, a Wy możecie pominąć ten krok. I tak prezentuje się torcik w przekroju. Tort jest bardzo sycący, aczkolwiek pyszny. Polecam! Dziękuję Wam za oglądanie i przypominam o lajkach, subskrypcjach i możecie zostawić też jakiś komentarz. Będzie mi bardzo miło, bo w ten sposób wynagradzacie mój trud i poświęcony czas.
Ja już się z Wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!